Witam serdecznie na moim kanale, mam na imię Marcin. Dzisiaj opowiem Wam o pistolecie P64 Czak. Na początek krótka historia. W maju 1955 roku w Warszawie został podpisany układ o wzajemnej współpracy, potocznie nazywany Układem Warszawskim. W ramach tego układu nastąpiła unifikacja broni i amunicji państw bloku wschodniego. Do układu przystąpiły wszystkie państwa z wyjątkiem Jugosławii. Jako nabój standardowy w Układzie Warszawskim, nabój pistoletowy, został przyjęty nabój 9 mm Makarow. To wiązało się z tym, że należało wymienić broń krótką strzelecką, czyli pistolety, z pistoletów typu TT-33 na nowsze modele. I tak większość państw bloku wschodniego przyjęła na uzbrojenie pistolet Makarowa, strzelający właśnie nabojem 9 mm Makarow. Polska i kilka innych krajów postanowiło opracować własną konstrukcję broni. Pracę nad nowym pistoletem rozpoczęto w 1958 roku po ogłoszeniu konkursu na nowy pistolet dla Ludowego Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa oraz innych służb mundurowych. Do konkursu zgłosiły się 3 konstrukcje: WIR wzór 1957, pistolet wzór 58 oraz Czak model M milicyjny oraz model W wojskowy. Nazwa Czak pochodzi od nazwisk konstruktorów tego pistoletu, czyli Mieczysława Adamczyka, Witolda Czapuketisa, Romualda Zimnego, Henryka Adamczyka, Stanisława Kaczmarskiego oraz Jerzego Pyzla, który dołączył w późniejszym okresie, jak nazwa Czak już dla tej broni powstała. Badania techniczne i eksploatacyjne przeprowadzone w 1961 roku wykazały, że najlepiej warunki techniczne spełnia pistolet Czak w wersja M. I ten właśnie model został przekazany do dalszych badań oraz prac przygotowawczych do wdrożenia go do produkcji seryjnej, którą uruchomiono w 1965 roku. P64 jest pistoletem samopowtarzalnym, działającym w systemie Double Action oraz Single Action. Jest to pistolet działający na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Zamek hamowany jest przez energię bezwładności, przez siłę bezwładności samego zamka oraz sprężynę powrotną, która jest owinięta wokół lufy. Jeżeli chodziłoby o samą budowę pistoletu, pistolet nie posiada dźwigni zwalniania zamka. Wyposażony jest w bezpiecznik skrzydełkowy. Bezpiecznik skrzydełkowy posiada funkcję dekokera, czyli zrzutu kurka bez oddania strzału, czyli jak w tej chwili mamy kurek odciągnięty, wystarczy, że przełączę bezpiecznik w pozycję zabezpieczoną, następuje zrzucenie kurka bez wystrzału, broń jest zabezpieczona i w takim stanie można pistolet przenosić razem z nabojem w komorze nabojowej. Pistolet zasilany jest magazynkiem pudełkowym, jednorzędowym o pojemności 6 sztuk nabojów. Jeżeli chodziłoby o przyrządy celownicze otwarte, muszka wycięta w szkielecie, w zamku pistoletu, szczerbinka osadzona tutaj w takim garbie, który jak gdyby chroni tutaj nam tą szczerbinkę przed zaczepianiem się w momencie dobywania broni z kabury, czy tam z kieszeni, wyjmowania pistoletu z kieszeni. Także generalnie pistolet nie posiada żadnych tutaj wystających elementów, co czyni go świetnym pistoletem do właśnie skrytego przenoszenia. Zabezpieczenie w postaci dekokera, ja później pokażę, jak go rozbiorę, pokażę Wam, że iglica jest również osłonięta tutaj dźwignią bezpiecznika, dzięki czemu nawet upadek broni na kurek nie spowoduje niekontrolowanego wystrzału. Dzięki tym wszystkim cechom ten pistolet jest świetną bronią do skrytego noszenia. Z zewnątrz mamy jeszcze tutaj pazur wyciągu, łusek. Pistolet wyposażony jest również w wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej. W momencie, kiedy nabój jest wewnątrz, następuje, ten wskaźnik po prostu tutaj się wysuwa. Po oddaniu ostatniego strzału zamek zostaje w tylnym położeniu. Żeby zamek zwolnić, należy albo delikatnie wysunąć magazynek i wtedy pociągnąć zamek do tyłu
i następuje jego zwolnienie, lub wymiana magazynka i po załadowaniu nowego magazynka odciągnięcie do tyłu z nabojami, następuje od razu pobranie nowego naboju z magazynka, wprowadzenie do komory nabojowej i można kontynuować strzelanie. Pistolet w stanie zabezpieczonym można przeładowywać i automatycznie od razu kurek tutaj nam spada na bezpiecznik. W tym momencie nabój jest już wprowadzony, jeżeli jest pobrany z magazynka do komory nabojowej, broń jest zabezpieczona. W celu strzelania należy odbezpieczyć broń, naciągnąć kurek i w tym momencie można oddać już strzał. Pistolet bardzo ładny, wykonany dosyć drogą metodą, jest wykonany metodą obróbki skrawaniem. Ta metoda niestety jest bardzo kosztowna, ale efekt wizualny tej broni jest naprawdę wspaniały. Na szczególną uwagę należy zwrócić na szynę antyrefleksyjną, która jest wyfrezowana na grzbiecie zamka. Ona jest, no powiem szczerze, no, wykonana w sposób perfekcyjny. W tej chwili już tak w ten sposób nie wykonuje się tych szyn. One są najczęściej tłoczone. Tutaj jest wszystko wykonane metodą frezowania. Cały zarówno zamek, jak również cały szkielet. Jedyne elementy z tworzywa sztucznego to jest tutaj zaczep magazynka, który jest tutaj w tylnej części od spodu chwytu oraz okładki rękojeści. Zaczep magazynka dosyć głęboko schowany w okładziny, dzięki czemu tutaj nie ma możliwości samoczynnego, jakiegoś niekontrolowanego wypięcia magazynka podczas przenoszenia broni. Jeżeli chodziłoby o ten konkretny egzemplarz pochodzi z roku 1969 roku i nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale możecie zwrócić uwagę na to, że jego zamek jest w kolorze takim brązowo-wiśniowym. 99% pistoletów P64 wykonanych jest oksydowane na czarno. On prawdopodobnie również był oksydowany na czarno, tyle tylko, że jakiś składnik materiału, który jest w zamku, chodzi tutaj o skład chemiczny metalu, spowodował to, że to zabarwienie no, nie zostało osiągnięte, czyli nie został osiągnięty kolor czarny, tylko kolor taki wiśniowo-brązowy. Co czyni ten pistolet unikalnym i naprawdę bardzo fajnie się prezentuje, bardzo mi się ten pistolet podoba. Jeżeli chodziłoby o oznaczenia, po prawej stronie zamka mamy wybitą 11 w owalu, czyli oznaczenie zakładów mechanicznych Łucznik imienia generała Waltera. Mamy numer seryjny broni, mamy rok produkcji. Numer seryjny powtórzony jest również na szkielecie, tutaj za spustem, za językiem spustowym. Cóż więcej na temat tego pistoletu? No, pistolet, powiem szczerze tak, ze względów na swoje gabaryty, naprawdę świetna broń do skrytego noszenia. Pistolet jest bardzo lekki. On waży około 650 gram z magazynkiem bez amunicji, czyli w takim stanie, jak jest w tej chwili. Standardowo pistolet wyposażony był w kaburę wojskową. Tak wygląda kabura wojskowa do tego pistoletu. Kabura skórzana w kolorze brązowym. Wewnątrz jest miejsce na dodatkowy magazynek. Mamy również tutaj w środku, nie wiem, czy to będzie widać, tutaj w środku jest miejsce gdzie jest włożony wycior. Ja spróbuję go wyjąć, pokażę Wam, jak wygląda. To jest tak wygląda wycior do tego pistoletu z taką tutaj gdyby rączką, która jednocześnie jest wkrętakiem, do którego możemy wykręcić jedyną śrubę, jaka tu jest, czyli śrubę okładzin chwytu. Także tak wygląda wycior. I pistolet generalnie wkłada się w ten sposób. Zapinany jest na taki knopik. W tylnej części mamy szlufki do pasa oraz uchwyty do koalicyjki. I to jest kabura wojskowa. Występowały również kabury taktyczne, milicyjne oraz służby bezpieczeństwa. Ja tu mam taką kaburę taktyczną, w której mamy również miejsce na dodatkowy magazynek i tutaj jest miejsce na sam pistolet. On mniej więcej w ten sposób tutaj się go wkłada. Można go zapiąć. Tutaj ona jest dosyć, to jest nowa kabura, ona jest dosyć sztywna. W ten sposób to wygląda.
i tutaj dodatkowy magazynek. Z tyłu mamy 3 szlufki do zamocowania kabury na pasie. Także tak wygląda taka kabura taktyczna. Przy noszeniu w tej kaburze, no praktycznie rzecz biorąc, czy to w lato, czy w zimę, no to w zimę to generalnie w ogóle ten pistolet jest praktycznie rzecz biorąc w ogóle niewidoczny. Także naprawdę pod tym względem bardzo fajna broń. I ta cecha spowodowała to, że ten pistolet jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych jako broń do skrytego noszenia. Jeżeli chodziłoby o wady tego pistoletu, wadą jest na pewno mała pojemność magazynka. 6 nabojów, no to niestety jest bardzo mało. Także to jest jego wada. Druga wada to jest niestety bardzo twardy spust w systemie double action. No tu naprawdę trzeba włożyć dużo siły, żeby ten spust nacisnąć, żeby oddać strzał. Zdecydowanie lepiej jest po napięciu kurka, czyli single action. Tutaj ten spust jest zdecydowanie przyjemniejszy. Cóż jeszcze? Pistolet no, cechuje się dosyć kąśliwym podrzutem i odrzutem. Strzelanie z tego pistoletu no, nie należy do przyjemności. Osoby o większych dłoniach mogą mieć tutaj tendencję do tego, że zamek może tutaj wycinać na grzbiecie dłoni tak zwane szyny. Także tutaj też na to trzeba zwrócić uwagę, żeby po prostu tutaj nie pokaleczyć sobie dłoni. Jeżeli chodziłoby o przyrządy celownicze, to przyrządy celownicze typowe jak dla tej epoki, wąska muszka, szczerbinka również wąska o niewielkich prześwitach. Przy dobrym oświetleniu tutaj no nie ma problemu z celowaniem z tego pistoletu, no przy oświetleniu już gorszym, przy szarówce, przy słabo oświetlonym celu, no tutaj celowanie jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Jeżeli chodziłoby o lufę, lufa tutaj jest zamontowana na stałe, ja to pokażę jak go rozbiorę. Lufa jest chromowana w środku, posiada 4 bruzdy prawoskrętne, no i kaliber, tak jak już mówiliśmy na wstępie, jest to kaliber 9 mm Makarow. Jeszcze kwestia oznaczenia broni. Po prawej stronie zamka mamy wybite oznaczenie 9 mm oraz symbol pistoletu, czyli P64. Ja zmienię ustawienie kamery i pokażę Wam, jak ten pistolet się rozbiera oraz z jakich podstawowych elementów jest zbudowany. Przed przystąpieniem do rozbierania broni należy wypiąć magazynek. Sprawdzamy, czy nie ma nabojów w komorze nabojowej. Pistolet jest pusty. I teraz tak, pierwsza czynność jaka jest, to należy odciągnąć kabłąk spustowy w dół i przesunąć go lekko w prawą lub lewą stronę. Następnie dosyć mocno ciągniemy zamek do tyłu. O, tutaj zaskoczyła mi z powrotem obudowa. Ciągniemy zamek do tyłu i podnosimy do góry i zsuwamy do przodu. I mamy zamek, sprężyna powrotna i pistolet. I teraz tak, jeżeli chodziłoby o szkielet z lufą. Lufa jest zamontowana na stałe. Tak jak już mówiłem, lufa czteropolowa, prawoskrętna, chromowana wewnątrz. Tutaj mamy szynę spustową. Ona tutaj nam łączy, jak widać, tutaj spust. Ten element to jest przerywacz. Nie wiem, czy go będzie widać. O, może tak. To jest przerywacz. I ten element jest chroniony patentem. Jego rolą jest zapobiegnięcie przed niekontrolowanym wystrzałem oraz strzelaniem ogniem ciągłym. Do tego mamy tutaj kolejny element, który pełni dwie funkcje. Ten element jest blokadą zamka w tylnym położeniu po ostatnim strzale. Blokada ona jest podnoszona do góry poprzez to wycięcie tutaj w magazynku. Tutaj jest taki, nie wiem jak Wam to pokazać, takie podcięcie tutaj w dosyłaczu. I w momencie, kiedy magazynek jest pusty, następuje podniesienie tej dźwigni do góry i zamek tutaj się zaczepia w tylnym położeniu. Wypięcie magazynka powoduje, że ta dźwignia oczywiście zostaje w górze, ale delikatne odciągnięcie
zamka do tyłu spowoduje, że ona opadnie i wtedy zamek się zamyka. Drugą rolą to jest tutaj ten pazurek, który tutaj występuje w tym miejscu. Ten pazurek to jest ekstraktor, który powoduje wyrzucenie łuski przez okno wyrzutowe w zamku. Kurek to jest kurek pierwszej generacji z zaokrąglonym kształtem. W późniejszych modelach w latach 70. były już kurki stosowane w kształcie litery A, wygodniejsze do odciągania, troszeczkę większe, ale tak jak mówię, to jest pistolet z 69 roku, więc on ma ten kurek jeszcze pierwszej generacji. Od spodu zatrzask magazynka. Zatrzask magazynka i sprężyna kurka działają, i kurek działają na jednej sprężynie. To wszystko jest tutaj zamontowane z tyłu chwytu i kurek jest na tej sprężynie naciągany, tutaj uwalniany, uderza za pomocą tej sprężyny, za pośrednictwem takiej żerdzi, która jest wewnątrz tutaj chwytu. Tak wygląda generalnie szkielet pistoletu P64. Sprężyna powrotna, co istotne, inna średnica jest na jednym końcu, inna średnica na drugim. Co ważne, podczas składania trzeba zawsze nakładać sprężynę tym ciaśniejszym końcem na lufę. Założenie sprężyny odwrotnie będzie powodowało tym, że pistolet się będzie nam zacinał. Także sprężynę zakładamy zawsze tym ciaśniejszym końcem tutaj na lufę. Zamek tak wygląda, wykonany metodą frezowania. Tutaj mamy pazur wyciągu łusek. W tym miejscu tutaj znajduje się ta jasna kropeczka. To jest właśnie element, który nam pokazuje, czy broń ma w tej chwili nabój w komorze nabojowej, znacznik obecności naboju w komorze nabojowej. Bardzo fajna sprawa, raz, że widać go wizualnie, bo on dość mocno wystaje. Dwa, podczas dobywania broni z kabury można go kciukiem spokojnie tutaj dotknąć i wyczuć, czy on po prostu wystaje na zewnątrz. Bezpiecznik skrzydełkowy i tutaj mam nadzieję, że to będzie widoczne. W tej chwili broń jest gotowa do strzału, widać tutaj iglicę i w momencie, kiedy broń zabezpieczamy, on tutaj się taki cały blok obraca i powoduje, że iglica chowa nam się tutaj w takim występie, który jest zrobiony właśnie w tym bezpieczniku. Teraz iglica jest odsłonięta i kurek może ją uderzyć i nastąpi wystrzał. Po zablokowaniu, tak jak widzicie, ona jest całkowicie osłonięta i w tym momencie nie padnie strzał. Broń jest całkowicie zabezpieczona. Także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj widać sprężynę razem z iglicą wewnątrz. I tak wygląda. Nie wiem, czy to widać. Także jak widzicie, zamek. Tak. Składanie broni oczywiście w odwrotnej kolejności, czyli sprężynę już założyłem, kurek odciągamy, nakładamy zamek na lufę i zakładamy, zamykamy. I broń w tej chwili jest już złożona. Także konstrukcja bardzo prosta, mało awaryjna. Ja z tego pistoletu wystrzeliłem kilkaset sztuk amunicji. Na dobrą sprawę nie miałem nigdy żadnych zacięć. Wszystko funkcjonuje prawidłowo. Bardzo fajny pistolet, ja go bardzo lubię. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, mało przyjemny w strzelaniu, także tutaj generalnie rzecz biorąc nie jest to broń współczesna, ale naprawdę bardzo fajny egzemplarz kolekcjonerski. No, wydaje mi się, że każdy kolekcjoner broni powinien ten pistolet mieć w swojej kolekcji. Broń coraz rzadsza na naszym rynku, coraz również droższa, także jest to też niezła lokata kapitału, jeżeli chodziłoby o ten pistolet. Także tutaj generalnie rzecz biorąc ja zachęcam do posiadania takiej broni. Naprawdę bardzo fajny pistolet, bardzo go lubię. Czasami go używam do skrytego noszenia, ale generalnie rzecz biorąc bardzo, bardzo fajna broń. I przede wszystkim nasza krajowa. Co istotne również z jego historii, jest to pierwszy pistolet, całkowicie polski, który powstał po II wojnie światowej.
Także to również taka ciekawostka historyczna. Generalnie to tyle, co chciałem Wam opowiedzieć o pistolecie P64 Czak. Jeżeli film Wam się podobał, to poproszę łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. W kolejnym filmie opowiem Wam o pistolecie P83 Vanat. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.